Obecnie większość Europejczyków to mieszkańcy miast. To w miastach produkowane jest bogactwo krajów europejskich, ale również tam produkowany jest największy niedobry wpływ na środowisko i na klimat, w jakim funkcjonujemy, i tam też kumulują się wszystkie negatywne skutki zmian klimatycznych. Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Aldo Vargas-Tetmajer, jestem koordynatorem Krajowego Punktu Kontaktowego programu URBACT przy Związku Miast Polskich. Koordynuję punktem kontaktowym programu URBACT, programu, który dedykowany jest zrównoważonemu i zintegrowanemu rozwojowi miast. Bardzo wiele miast europejskich uczestniczy w naszych projektach, w tym bardzo wiele polskich miast, i staramy się przekazywać taką wiedzę albo też rozwijać taką wiedzę przy współudziale miast europejskich, która pozwoli rozwiązywać szereg problemów i wyzwań, przed jakimi stoją nasze miasta. Drugi program, z którym czasami współpracujemy, to jest program Urban Innovative Actions, czyli innowacyjne działanie miast, w którym co prawda mniej miast jest zaangażowanych, ale za to realizują nieco większe projekty od naszych. Różnica jest taka, że w pierwszym przypadku projekty są realizowane wspólnie przez wiele miast, podczas kiedy w drugim przypadku są to projekty realizowane przez pojedyncze miasta. Chciałem pokazać, czym są projekty europejskie, projekty urbactowskie, w tym wypadku właśnie skupione na tym, aby przeciwdziałać niekorzystnym zmianom klimatycznym albo też do nich się dostosowywać. Jednym z takich projektów jest projekt Sea Change, którego liderem jest miasto Manchester i którego jednym z partnerów jest miasto Wrocław. Manchester wypracowało dobrą praktykę polegającą na tym, aby zrozumieć i wdrożyć w świadomości mieszkańców miasta to, jaki mają wpływ na środowisko, w szczególności w zakresie emisji dwutlenku węgla. I wypracowali metodę, która umożliwia mieszkańcom, szczególnie w sektorze kultury, umożliwia im zrozumienie, jaki ten wpływ jest i jak mogą go ograniczać, redukując tym samym emisję dwutlenku węgla. Sektor kultury jest niezwykle ważny, bo w nim, powiedzmy, mogą odnajdywać się wszyscy mieszkańcy poprzez różnego rodzaju działania kulturalne, w których angażują się mieszkańcy z wszystkich grup wiekowych i wszystkich po prostu mieszkańców i użytkowników miasta. I idea, jaką wypracowało miasto Manchester, jest następnie przenoszona do innych miast uczestniczących w projekcie, w tym właśnie do miasta Wrocław w Polsce, który wykorzystuje ten projekt do tego, żeby realizować również swoje inne działania w zakresie strategii 2030. W przypadku miasta Wrocławia są to działania skupione na tym, aby wszystkie instytucje kultury, które funkcjonują w mieście, zachęcić do udziału w szkoleniach i działaniach mających na celu obliczanie śladu węglowego tych instytucji i wpływu, jaki ten ślad węglowy ma na mieszkańców miasta. Instytucje kultury we Wrocławiu zaangażowały się w te działania i przez 2 lata pracując we własnym gronie, to znaczy wszystkich tych instytucji plus jeszcze kilku instytucji zaproszonych, wypracowywały sposoby do tego, żeby się metody obliczania śladu węglowego oraz sposoby do tego, żeby uświadomić sobie, w jaki sposób można ograniczyć emisję dwutlenku węgla przez te instytucje w mieście. Te działania nie tylko dotyczyły obliczania śladu węglowego, ale również sposobów, w jakich można
wykorzystać kulturę do tego, żeby mieszkańców miasta uświadamiać co do tego, jaki mogą mieć wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla przez nich samych. To jest jeden z projektów realizowanych w ramach Urbaktu przez jedno z polskich miast. Innym projektem z zupełnie innego zakresu jest projekt Tropa Verde, czyli zielony szlak. Liderem tego projektu jest miasto Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii, który wymyślił system skupiony polegający na tym, żeby segregować odpady w sposób inteligentny. Nie tylko poprzez odpowiednio rozbudowany system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale również poprzez wytworzenie mechanizmu, za pomocą którego te odpady zbierane przez mieszkańców i oddawane do odpowiednich punktów zbiórki tychże odpadów przyczyniają się do wytworzenia lokalnej ekonomii poprzez wymianę tych odpadów, które de facto są surowcami w bardzo wielu przypadkach, wymiany tych produktów, tych odpadów na punkty, które umożliwiają potem dokonanie specyficznych zakupów w niektórych przedsiębiorstwach czy firmach w mieście lub też zakupu albo wymiany na jakąś usługę. Do tego systemu zapraszani są mieszkańcy i przedsiębiorstwa lokalne, lokalni przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne i wytwarzany jest system wspólny dla wszystkich, który pozwala wszystkim uczestniczącym w tym procesie do tego, żeby właśnie wymieniać się punktami poprzez zebrane surowce wtórne. I ten system został już wdrożony już dawno temu w Santiago de Compostela i teraz jest wdrażany w całej aglomeracji opolskiej. Opole poza tym uczestniczy też w innym projekcie o podobnym charakterze i współdziałanie tych dwóch projektów sprawia, że miasto Opole oraz aglomeracja opolska zaczyna się angażować bardzo mocno właśnie w rozbudowaną wersję selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i przekształcania ich na punkty, za pomocą których można właśnie dokonać różnego rodzaju transakcji. Jest to wytworzenie swoistej lokalnej gospodarki, której efektem jest to, że mieszkańcy są bardziej świadomi co do tego, jak wyrzucać śmiecie, jak je odpowiednio segregować, jak sprawić, żeby tych śmieci było mniej, były lepiej oddzielane od siebie i również, żeby te surowce potem stawały się swoistego rodzaju dobrem, za pomocą którego można realizować inne działania czy też inne projekty. Ten cały system został już wprowadzony i mieszkańcy mogą dołączać do niego. Przedsiębiorcy z całej aglomeracji mogą do niego dołączać. Mają specjalną aplikację do tego, jest specjalna punktacja. Do tego są działania edukacyjne, angażujące młodzież i dzieci. Wymyślono nawet taką postać, jeszcze przed tym projektem Tropa Verde wymyślono taką postać, która ma właśnie zachęcać dzieci do tego, żeby były bardziej świadome przy wyrzucaniu śmieci. I ten projekt jest w fazie nie tylko wdrażania, ale powiedzmy powiększania swojego zasięgu i osób oraz instytucji, które do niego dołączają. Trzeci projekt, o którym chciałem wspomnieć, to jest projekt Vilavat, realizowany przez jedno z miast hiszpańskich z obszaru aglomeracji barcelońskiej. Miasto Viladecans wymyśliło system na podobnej zasadzie jak we wcześniej wspomnianym projekcie Tropa Verde, system, którego mechanizm opiera się na stworzeniu lokalnej ekonomii,
tym razem w oparciu o energię. Czy to tą ogólnie dostarczaną do tego miasta, czy też energię wytwarzaną na miejscu przez na przykład panele fotowoltaiczne, czy inne źródła odnawialne energii, które mogą funkcjonować w tym mieście. I na podobnej zasadzie stworzono system wymiany zaoszczędzonych watów energii w tym wypadku na punkty, za pomocą których można dokonać różnego rodzaju zakupów, odpowiedzialnych zakupów, również lokalnie wśród tych zaangażowanych mieszkańców. Przyjęło to postać stowarzyszenia, w ramach którego partnerami są miasto, aglomeracja barcelońska, stowarzyszenia mieszkańców oraz stowarzyszenia przedsiębiorców. I to ta grupa, czyli takie partnerstwo publiczno-prywatno-obywatelskie, to partnerstwo staje się tym ciałem, które decyduje o tym, co z zaoszczędzoną energią robić dalej, jakiego rodzaju inwestycje dokonać na szczeblu lokalnym po to, żeby ta energia była lepiej zagospodarowana, żeby było mniej strat energetycznych i żeby energia była w lepszy sposób i bardziej inteligentny sposób wykorzystywana lokalnie i przekładała się również na to, że zaczyna funkcjonować lokalna energia, lokalna ekonomia z lokalną walutą właśnie pod nazwą Vilavat. Idea tej lokalnej gospodarki oczywiście nie jest nowa, ale przybiera tutaj właśnie postać lokalnej gospodarki, lokalnej ekonomii w oparciu o jednostki, o walutę, którą można użyć tylko i wyłącznie lokalnie i tak jak powiedziane, za pomocą której można dokonywać zakupów usług czy też dóbr wśród wszystkich tych uczestników, którzy dołączą do tego stowarzyszenia lokalnego. Te dwa poprzednie przykłady, a właściwie wszystkie trzy, pokazują, w jaki sposób zaangażowanie mieszkańców, zaangażowanie władz publicznych, lokalnych, urzędów miast konkretnie, przyczynia się do zmiany nastawienia mieszkańców oraz lokalnej gospodarki, lokalnych przedsiębiorców, co w stosunku do właśnie zmian klimatycznych, do adaptacji do zmian klimatycznych, do przeciwdziałania tym zmianom i do zmiany własnych postaw i sposobów postępowania, tak aby ich postępowania, ich zakupy, ich usługi oferowane były bardziej, powiedzmy, mniej szkodliwe dla środowiska, bardziej przyjazne środowisku i były bardziej opłacalne dla lokalnych mieszkańców. Kluczowe w tym wszystkim jest to, że angażowana jest nie tylko lokalna gospodarka, jest zaangażowane lokalne społeczeństwo i oczywiście cały sektor publiczny. Ma to wpływ na bardzo wiele sektorów i to wpływ niezwykle korzystny. Zachęcam do zapoznania się z innymi projektami w ramach programu RUBACT, ale również innymi projektami, które są nakierowane na to, żeby osiągnąć cele strategiczne Narodów Zjednoczonych, tak zwanych celów zrównoważonego rozwoju. Dziękuję serdecznie.